Cześć, z tej strony Radek. Dzisiejszy odcinek będzie o największych polskich miastach bez dostępu do autostrad i dróg ekspresowych. W filmie przedstawię m.in. listę 24 miast obecnie wykluczonych drogowo. W drugiej części omówię, jak ten ranking będzie najprawdopodobniej wyglądał po roku 2033. Na początek kilka informacji o istotnych założeniach przyjętych do wykonania rankingu. Po pierwsze, materiałem wyjściowym był program budowy dróg krajowych do 2030 roku z perspektywą do 2033 roku. Po drugie, w rankingu przyjęto dane o ludności miast opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny ze stanem ludności na dzień 30 czerwca 2021 roku. Po trzecie, stworzono 3 kategorie miast. Kategoria pierwsza to miasta, na terenie których zlokalizowana jest autostrada lub droga ekspresowa. Nie ma tu znaczenia, czy droga ma węzeł w danym mieście, czy też nie. Kategoria druga to miasta, na terenie których nie jest zlokalizowana autostrada lub droga ekspresowa, ale umiejscowiona jest ona w pobliżu danego miasta. Za miasto leżące w pobliżu autostrady lub drogi ekspresowej uznaje się miasta, gdzie centrum miasta jest w odległości do 15 km od autostrady lub drogi ekspresowej, lub centrum miasta leży w odległości do 20 minut jazdy od autostrady lub drogi ekspresowej. Skąd takie warunki brzegowe? Do ich określenia przyjęto przypadek Opola. Mimo że węzły drogowe w ciągu autostrady A4 nazywają się Opole Zachód i Opole Południe, to nie są stworzone na potrzeby tego miasta. Odległość z centrum miasta do węzła Opole Zachód wynosi 19,8 km i około 20 minut jazdy. Podobnie jest z węzłem Opole Południe, gdzie odległość od Opola do A4 wynosi 17 km i około 19 minut jazdy. Kategoria trzecia to miasta z ograniczonym dostępem do autostrad lub dróg ekspresowych, leżące w odległości ponad 15 km lub 20 minut czasu dojazdu. Z ogółu 954 miast istniejących w 2021 roku w Polsce, analizie szczegółowej poddano 115 największych miast. W tym zestawieniu największym jest oczywiście Warszawa, a najmniejszym jest Kwidzyn. Do pierwszej kategorii, czyli miast, na terenie których zlokalizowana jest autostrada lub droga ekspresowa, w 2021 roku zaliczono 55 miast. Miasta te przedstawiam Wam w formie tabelarycznej. Nie będę ich czytał po kolei, każdy może na przykład zatrzymać obraz i na spokojnie przeczytać. Należy zaznaczyć, że w kategorii pierwszej 4 miasta mogą być przez co niektórych traktowane na wyrost. Są to Słupsk, 89 tysięcy mieszkańców, 42 co do wielkości miasto w Polsce, mający drogę ekspresową tylko jako obwodnicę miasta i to jednojezdniową. S6 wokół Słupska leży na razie w oderwaniu i w dużej odległości od sieci autostrad i dróg ekspresowych. Taki stan będzie trwał do połowy roku 2025. Ostrów Wielkopolski, 71 tysięcy mieszkańców, 52 co do wielkości miasto w Polsce, mający drogę ekspresową S11 tylko jako obwodnicę, leżący w oderwaniu i w dużej odległości od sieci autostrad i dróg ekspresowych. Stan tego oderwania będzie trwał do około 2027 roku. Radomsko, 45 tysięcy mieszkańców, 97 miasto w Polsce, który jeszcze w 2021 roku będzie miał uruchomioną autostradę A1. Szczecinek, 39 tysięcy mieszkańców, 109 miasto w Polsce, mający drogę ekspresową S11 tylko jako obwodnicę miasta, leżący w oderwaniu i w dużej odległości od sieci autostrad i dróg ekspresowych. Stan tego oderwania będzie trwał do około 2025 roku. Do drugiej kategorii miast, czyli tych, na terenie których nie jest zlokalizowana autostrada lub droga ekspresowa, ale umiejscowiona jest ona w pobliżu miasta, w 2021 roku zaliczono 36 miast. 4 miasta z tej kategorii za kilka lat staną się miastami pierwszej kategorii. Są to Włocławek, 108 tysięcy mieszkańców, 34 co do wielkości miasto w Polsce. Stanie się tak, jeżeli droga ekspresowa S10 zostanie wybudowana w wariancie właśnie przez Włocławek. Tarnowskie Góry, 62 tysiące mieszkańców, 66 co do wielkości miasto w Polsce. Stanie się tak po wybudowaniu drogi ekspresowej S11. Na chwilę obecną data otwarcia S11 w tych rejonach to rok 2029. Stalowa Wola, 59 tysięcy mieszkańców, 74 miasto w Polsce. Po wybudowaniu drogi S74 planowane wykonanie w 2030 roku. Oraz Zgierz, 55 tysięcy mieszkańców, 79 co do wielkości miasto w Polsce. Zgierz przeskoczy do kategorii pierwszej po wybudowaniu drogi ekspresowej S14. Planowane otwarcie pod koniec 2023 roku. Przechodzimy do sedna sprawy. Do kategorii trzeciej miast wykluczonych drogowo w 2021 roku zaliczono w sumie 24 miasta. Miasta te przedstawię Wam w odwrotnej kolejności, to jest od najmniejszego do największego.
Miejsce 24. Kwidzyn. 115 miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców, gdzie mieszka około 38 tysięcy osób. Miasto to leży w odległości około 23 minut i 28 km od węzła Kopytkowo na autostradzie A1. Miejsce 23. Chojnice. 110 miasto w Polsce pod względem liczby mieszkańców, wynoszącą 39,5 tysiąca osób. Miasto leży w odległości około 43 minut i 54 km od projektowanego węzła Podgaje na drodze ekspresowej S11. Do węzła drogowego Świecie Zachód na S5 jest aż 68 km i około godzina jazdy. Miejsce 22. Świnoujście. 108 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców 40 tysięcy. Wykluczenie potrwa do maja 2024 roku. Po budowie drogi ekspresowej S3 nastąpi wtedy przejście do kategorii pierwszej. Miejsce 21. Nysa. 102 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 43 tysięcy. Obecnie Nysa jest w odległości około 32 minut i 28 km od węzła Opole Zachód na A4. Czas dojazdu z Nysy do tego węzła skróci się po uruchomieniu obwodnicy Niemodlina, budowa na ukończeniu oraz obwodnicy Sidziny. To jest w roku około 2028. Miejsce 20. Ciechanów. 101 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 43 tysięcy. Obecnie Ciechanów jest w odległości około 23 minut i 27 km od projektowanego węzła Glinojeck na S7. Niebawem planowane jest otwarcie tego węzła. Co ciekawe, miasto to ma swój węzeł na S7, ale w Płońsku. Jest on oddalony od Ciechanowa o około 31 minut i 34 km. Do 2033 roku dostępność Ciechanowa do autostrad i dróg ekspresowych nie zmieni się. Ciechanów mógłby mieć lepszą dostępność do S7, gdyby nie trzymano się kurczowo budowy S7 w pobliżu DK7 i 3000 Glinojecka. Na odcinku od Dobrzyniewa do Mławy, przy porównywalnej długości budowy S7, można by było wykonać mniej więcej tak. Krosno. 96 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 45 tysięcy. Wykluczenie potrwa do roku 2025 po budowie drogi ekspresowej S19. Nastąpi przejście do kategorii drugiej. Odległość z centrum Krosna do węzła Miejsce Piastowe wyniesie około 9 minut i 8 km. Tarnobrzeg. 94 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 46 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2030 roku po wybudowaniu drogi ekspresowej S74. Nastąpi wtedy przejście do kategorii drugiej. Miejsce 17. Ostrołęka. 83 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 51 tysięcy. Obecnie Ostrołęka jest w odległości około 25 minut i 26 km od węzła Śniadowo na drodze ekspresowej S61. Podobna odległość i czas dojazdu z Ostrołęki będzie również do S61 do budowanego węzła Łomża Zachód. Miejsce 16. Racibórz. 81 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 54 tysięcy. Obecnie miasto to jest w odległości około 26 minut i 29 km od autostrady D1 w Czechach na węźle Bochumin. To jedyne takie duże miasto w Polsce, które lepszą dostępność do autostrad i dróg ekspresowych ma w sąsiednim kraju. Stan ten poprawi się po wybudowaniu drogi regionalnej 935 Racibórz-Żory o parametrach drogi G, czyli głównej, bowiem odległość od Raciborza do A1 w Żorach wyniesie około 34 km, a czas przejazdu skróci się do około 25-30 minut. Obecnie jest to ponad 40 minut. Miejsce 15. Świdnica. 77 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 56 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2030 roku po wybudowaniu planowanej drogi ekspresowej S5 z Wrocławia, a dokładnie z Sobótki do Bolkowa. Nastąpi przejście do kategorii drugiej. Odległość z centrum Świdnicy do węzła Świdnica wyniesie około 7 minut i 6 km. Miejsce 14. Biała Podlaska. 75 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 57 tysięcy. Wykluczenie potrwa do roku 2024 po zbudowaniu autostrady A2. Nastąpi przejście do kategorii drugiej. Odległość z centrum Białej Podlaskiej do węzła na autostradzie A2 wyniesie około 6 minut i 4 km. Miejsce 13. Mielec. 70 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 60 tysięcy. Obecnie miasto te jest w odległości około 28 minut i 27 km od węzła Dębica Wschód na A4. Do 2033 roku nic się nie zmieni w dostępności Mielca do autostrad i dróg ekspresowych. Miejsce 12. Chełm. 69 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 61 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2026 roku po zbudowaniu drogi ekspresowej S12. Nastąpi wtedy przejście do kategorii pierwszej.
Miejsce 11. Ełk, 67 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 62 tysięcy. Wykluczenie potrwa do połowy przyszłego roku. Po otwarciu drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Ełk Wysokie oraz drogi ekspresowej S16 Ełk Wschód Ełk Kolonia nastąpi przejście do kategorii pierwszej. Miejsce 10. Zamość, 64 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 62 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2027 roku po budowie drogi ekspresowej S17. Nastąpi wtedy przejście do kategorii drugiej. Odległość centrum Zamościa do węzła Zamość Północ wyniesie około 7 minut i 6 km. Miejsce 9. Ostrowiec Świętokrzyski. 57 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 67 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2030 roku po budowie drogi ekspresowej S74 na odcinku Rudnik nad Sanem - Opatów. Nastąpi wtedy przejście do kategorii drugiej. Odległość centrum Ostrowca do węzła Opatów wyniesie około 16 minut i 18 km. Dojazd ten poprawi budowa obwodnicy Opatowa i wyjazdy z Ostrowca Świętokrzyskiego. Miejsce 8. Inowrocław, 53 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 71 tysięcy. Obecnie miasto to jest w odległości około 25 minut i 28 km od węzła Toruń Zachód na S10. Do 2033 roku nic się nie zmieni w dostępności Inowrocławia do autostrad i dróg ekspresowych. Miejsce 7. Piła, 48 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 72 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2028 roku po wybudowaniu drogi ekspresowej S11. Wtedy Piła znajdzie się w miastach kategorii pierwszej. Miejsce 6. Siedlce, 46 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy. Wykluczenie potrwa do połowy 2024 roku. Po zbudowaniu autostrady A2 Siedlce przejdą do kategorii pierwszej. Miejsce 5. Jelenia Góra, 45 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy. Obecnie miasto to jest w odległości około 31 minut i 38 km od węzła Bolków na S3. Planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 3, obwodnica Kaczorowa. W zależności od wariantu, przebudowy i wyboru kategorii drogi skróci się czas dojazdu pomiędzy Jelenią Górą a Bolkowem. Miejsce 4. Nowy Sącz, 44 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 83 tysięcy. Obecnie miasto to jest w odległości aż 55 minut i 56 km od węzła Brzesko na autostradzie A4. Sytuacja poprawi się po przebudowie DK75 na drogę główną ruchu przyspieszonego o przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu. Czas dojazdu do A4 powinien się nieco skrócić do około 40 minut. Miejsce 3. Kalisz, 38 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 98 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2027 roku po wybudowaniu drogi ekspresowej S11 Kępno-Ostrów Wielkopolski. Kalisz znajdzie się wtedy w miastach kategorii drugiej. Obecnie miasto to jest w odległości około 20 minut i 20 km od węzła Ostrów Wielkopolski Wschód na S11. Sytuacja poprawi się po przebudowie DK25 na drogę GP o 2 jezdniach w 2 pasach ruchu. Czas dojazdu do S11 powinien się nieco skrócić. Miejsce 2. Wałbrzych, 33 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 109 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2030 roku. Po zbudowaniu drogi ekspresowej S5 z Wrocławia, a dokładnie z Sobótki do Bolkowa, nastąpi przejście do kategorii drugiej. Miasto to będzie w odległości około 19 minut i 16 km od węzła Świebodzice na S5. Obecnie trwa budowa zachodniej obwodnicy Wałbrzycha oraz planuje się dogodne skomunikowanie węzła Świebodzice z DK35. Tak więc dojazd z centrum Wałbrzycha do S5 powinien się nieco poprawić od czasu przejazdu, który dają obecne drogi. Miejsce 1. Płock, 31 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 117 tysięcy. Wykluczenie potrwa do 2033 roku po budowie S10. Przejście do kategorii drugiej. Miasto to będzie w odległości około 17 minut i 17 km od najbardziej prawdopodobnego węzła drogowego Bielsk na S10. Odległość ta może być mniejsza. Wszystko zależy od wyboru wariantu S10 w pobliżu Płocka. Trwa na ten temat burzliwa dyskusja. Po 2033 roku ranking 10 miast wykluczonych drogowo będzie prawdopodobnie wyglądał tak. Na uwagę zasługują 2 miasta najbardziej wykluczone. To jest Nowy Sącz, 44 miasto w Polsce, z liczbą mieszkańców około 83 tysięcy, z uwagi na to, że będzie to największe miasto w Polsce pozbawione dróg klasy A i S, a odległość do najbliższej i jedynej możliwej autostrady lub drogi ekspresowej A4 w Brzesku wynosi 56 minut i 55 km. Oraz Jelenia Góra, 45 miasto w Polsce z liczbą mieszkańców około 78 tysięcy, z uwagi na to,
że od lat 60. przez miasto to przechodziły dwie drogi międzynarodowe E14 Świnoujście-Jakuszyce w latach 1962-85, później jako E65 Świnoujście-Jakuszyce od 1985 do dzisiaj oraz E83 Jelenia Góra-Grudziądz w latach 1962-1985. A mimo tego w perspektywie do 2033 roku nie będzie do Jeleniej Góry dochodzić żadna droga klasy A lub S. Z top 10 wykluczonych miast należy również wyróżnić Mielec, ponieważ miasto to, jako jedyne z wykluczonych drogowo z autostrad i dróg ekspresowych, obecnie nie ma nawet żadnej drogi krajowej. Biorąc pod uwagę tylko drogi krajowe w Polsce, jest to największe miasto w Polsce bez drogi krajowej. Dziękuję koledze Kunta Kinte za dostarczone materiały oraz tradycyjnie Igorowi za wszelaką pomoc. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.